Witam w kolejnym, tym razem ostatnim w tym roku odcinku. I od razu chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, żebyście je spędzili z rodziną, w spokoju i radości. A tematem dzisiejszego filmiku jest zapomniany napęd rowerowy, czyli Retro Direct. A na czym polega ten Retro Direct? Jest to napęd oparty o dwa wolnobiegi, gdzie jeśli pedałujemy do przodu, to załącza się jeden wolnobieg, a jeśli pedałujemy do tyłu, no to załącza się drugi wolnobieg. Takie rozwiązanie zostało wymyślone już w latach 60. XIX wieku. Wtedy ono było jeszcze oparte o dwa łańcuchy i dwie zębatki z przodu. Ja tutaj w moim rowerze mam takie rozwiązanie, które jest oparte o korbie z jedną zębatką. No to oczywiście za chwilę pokażę. Tak jak mówiłem, w latach 70., 60. XIX wieku, a to rozwiązanie, które ja mam tutaj, ten Retro Direct, który ja zbudowałem, jest oparte o rozwiązanie firmy Hirondelle i ono zostało opatentowane na początku XX wieku, bodajże w 1903 roku. Szczerze mówiąc, to nigdy się nie spotkałem z takim rowerem, nigdy go nie widziałem na Elixie, Allegro, tym bardziej jakichś nowych, współczesnych producentów. A z tego, co się dowiedziałem z filmiku kanału Burnpig, to jest produkowany taki rower na rynek afrykański przez World Bicycle Relief, gdzie oni dostarczają te rowery do jakichś odległych społeczności, tak żeby oni mogli sobie z tym rowerem rozwijać jakiś biznes, albo żeby dzieci mogły dojeżdżać do szkoły. Filmik oczywiście podlinkuję. On się nazywa Buffalo S2 Utility. On jest oparty o tą starszą technologię, o której wspominałem, z lat 60., 70. XIX wieku. A co ciekawe, nad wolnobiegiem do tego roweru pracowała marka Swiat. I tak wygląda ten napęd. Tak jak mówiłem, dwa wolnobiegi. Mniejszy na płaski teren w założeniu, większy na jakieś podjazdy, góreczki. Do tego jeszcze napinacz łańcucha. To wszystko jest oparte o jeden łańcuch. A jak to wszystko działa? Jeśli pedałujemy do przodu, no to wolnobieg, którego górna część łańcucha z przodu jest zaplatana na górną część wolnobiegu, załącza się. To później idzie i jeśli pedałujemy do tyłu, to na odwrót. Dolna część łańcucha, która idzie na górę wolnobiegu, no to jest załączana, kiedy pedałujemy do tyłu. I takim właśnie sposobem mamy rower z dwoma przełożeniami, bez żadnych przerzutek, bez żadnych przekładni. Po prostu decydujemy o tym, które przyłożenie się załącza kierunkiem pedałowania. A co jest potrzebne, żeby stworzyć taki napęd? Oczywiście potrzebujemy koło z gwintem na wolnobieg. Na to montujemy wolnobieg. Do tego później jeszcze jest nam potrzebna miska od suportu na kwadrat, najlepiej lewa, którą wkręcamy później w pierwszy wolnobieg i na to nakręcamy drugi wolnobieg. No, oczywiście niezbędny jest też napinacz łańcucha. No ten mój to jest taki partyzancki, muszę to później przerobić, no bo tutaj mi haczy łańcuch o ten napinacz, no ale jakoś to tam na razie działa, więc na razie to tak zostawiam. No i to w sumie tyle. Tam jakieś podkładki dystansowe ewentualnie można założyć między tymi wolnobiegami albo tutaj od koła, no to już tam zależy, jak kto potrzebuje. A jeśli chodzi o rower
na którym to złożyłem, no to jest to mój stary Bulls Vulture One, którego wykorzystywałem wcześniej jako gravela. Jeszcze kiedy zanim miałem Eskera, no tutaj wchodzą co prawda opony tylko 30 mm, no ale jeszcze tutaj na moich nieśmiertelnych Schwalbe CX Comp. Ja tym rowerem jeździłem po różnym terenie, po piachach, nie piachach, ale teraz głównie celuję w jazdę na szosie i właśnie na takie szuterki. Myślę, że opony 30 mm przełajowe spokojnie sobie z tym dadzą radę, a przełożenie też nie będzie złe na takie warunki. Nie ma manetek od zmiany przełożeń. Hamulce sobie wziąłem od starego Peugeota RX100. No tutaj napęd, o tym już mówiłem. Siodełko myślę, że też jest ciekawe. Zelle Royal de Royal. Jest to siodełko BMX-owe bodajże. A hamulce oczywiście klasyka szczękowe. No to są takie hamulce jak tu były. Przy pracy nad tym rowerem też bawiłem się trochę w hydrografikę i tutaj korbę próbowałem jakoś tak wymalować, zanurzając farbę na wodzie, ale tak średnio to wyszło, bym powiedział. Nie jestem raczej zbytnio zadowolony z tego efektu, no ale ja tam lubię próbować różne rzeczy. Początkowo z tego rowera chciałem zrobić gravela single speed, bo gdzieś znalazłem w internecie, że jest coś takiego jak Salsa Storm Chaser. Jest to właśnie single speed gravel. No ale później wpadło mi w oko to rozwiązanie Retro Direct, o którym też nie ma zbyt wiele informacji w internecie. Nie jest to popularny temat, więc pomyślałem, że spróbuję zrobić właśnie takie rozwiązanie w rowerze. Zobaczymy, jak to działa. Salsa Storm Chaser ma napęd 38 z przodu i 17 lub 18 z tyłu. No ja się wzorowałem, tak jak mówiłem, na tym rowerze. Ja mam 36 z przodu i ten mniejszy wolnobieg ma 16 zębów, a ten większy 22. Jeśli chodzi o prędkości, jakie uzyskuję na tym rowerze, no to tak, żeby nie robić młynka, no to na mocniejszym przełożeniu jest to około 23-25 km na godzinę, no a na tym słabszym przełożeniu między 15 a 17 km. Jakiejś dużej różnicy między tymi wolnobiegami nie ma, no ale taką różnicę w wolnobiegach udało mi się znaleźć na szybko, kiedy to montowałem. W filmiku, na którym się opierałem, facet, który robił właśnie swojego Retro Directa, on miał bodajże jakiś 28-zębowy wolnobieg jednorzędowy. No mi się takiego w Polsce nie udało znaleźć, no ale jak widać są takie możliwości. Jeśli ktoś by się chciał bawić w jakieś większe różnice, to na pewno się da. Nie mam aż tak dużo przejechane jeszcze na tym rowerze, ale jeśli komuś się wydaje, że pedałowanie do tyłu jakoś mocniej zużywa energię czy coś takiego, no to tak nie jest. W moim rozwiązaniu nie wiem, czy to tak ma być, czy nie. Zajmuje trochę czasu, zanim jakby to pedałowanie do tyłu się załączy, jakby zacznie dawać moc na koło. Jeśli chodzi o największe wyzwania tego projektu, to myślę, że największym wyzwaniem było tutaj uzyskanie dobrej linii łańcucha na napinaczu. No bo on musi być jednak trochę pod kątem ustawiony, no bo te wolnobiegi są jednak oddalone o pewną odległość od siebie i ten łańcuch musi przebiegać tak, żeby nie spadał ani z jednego, ani z drugiego wolnobiegu. Jeszcze na kółku napinającym się dobrze trzymał. Także to jest największe wyzwanie. No niestety nie podam wam kąta, na jakim musi być ustawiony ten napinacz, bo wszystko robię na czuja, że tak powiem, a w internecie też raczej takich informacji nie znalazłem. I to w sumie by było na tyle. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Czy widzieliście w ogóle kiedyś rower z takim napędem? Czy mieliście okazję się nim przejechać? Zostawcie informacje w komentarzach i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.